To małe urządzenie uwolniło mnie od robienia notatek na spotkaniach na żywo i online, od zapisywania co ważniejszych rzeczy na szkoleniach i oszczędza mi wiele godzin tygodniowo. We wspaniały sposób praktycznie wykorzystuję to, co oferuje dzisiejsza sztuczna inteligencja i naprawdę rozwiązuje problemy z notowaniem. Jeżeli też, tak jak ja, masz problemy z notowaniem, czy to na spotkaniach, czy własnych, rewelacyjnych pomysłów, to ten film jest dla Ciebie. Pokażę Ci, jak ten dyktafon zmienił mój sposób pracy. On nie tylko nagrywa słowa, ale także zamienia je na tekst i podsumowania. Dzięki sztucznej inteligencji. Mamy takie czasy, że dzisiaj wszystko musi być z AI, ale w tym wypadku to naprawdę ma sens. Dla mnie jest to rewolucja w mojej pracy, oszczędzam mnóstwo czasu. Moje notatki w końcu są kompletne, a do tego nie uciekają mi pomysły. Przez lata przetestowałem chyba wszystkie metody notowania. Żółte karteczki? Znacie to uczucie, gdy macie ich na biurku tyle, że wyglądacie jak detektyw z serialu kryminalnego, który próbuje rozwiązać sprawę, tylko że w moim przypadku zbrodnią był chaos informacyjny, a jedynym podejrzanym byłem ja sam. Nawet kupiłem sobie taki tablet dla dzieci, gdzie można coś napisać i potem skasować jednym przyciskiem, ale gdy próbowałem na tym notować, to czułem, że brakuje mi papieru, kredek świecowych i regresji do przedszkola. I to właśnie desperacja doprowadziła mnie do fascynującego odkrycia. Trafiłem na gadżet na Kickstarterze, który obiecywał rozwiązywać wszystkie moje problemy z notowaniem. Ponieważ Kickstarter to platforma, gdzie można kupić produkt, który dopiero ma zostać wyprodukowany, to podjąłem ryzyko, poczekałem kilka miesięcy i faktycznie dostałem swój dyktafon z AI, o którym właśnie Wam opowiem. Kupiłem go za własne pieniądze, a film nie jest sponsorowany. Wydanie zbiorcze. Zaprasza Maciej Dzierżek. To jest HiDock P1. Wygląda jak dyktafon z 2005 roku, prawda? Ale pozory mylą. To małe urządzenie za $79 rozwiązało problemy, z którymi borykałem się latami. To dyktafon AI, który z tego co nagra robi transkrypcję oraz podsumowania, dzięki właśnie AI. W tym filmie pokażę Wam dokładnie, jak działa to urządzenie i dlaczego jest game changerem, a na koniec porównam HiDocka z alternatywnymi rozwiązaniami i pokażę, dla kogo co jest najlepsze. Ale uwaga, to nie jest tylko recenzja gadżetu. Za chwilę zrozumiecie, dlaczego tradycyjne notowanie będzie jak ręczne pranie dla hobbystów i w bardzo trudnych przypadkach. To sprzęt dla ludzi takich jak ja. Wprost nienawidzę notować. Już w szkole nienawidziłem pisania, bo wolałem po prostu słuchać. Uważałem, że albo starasz się zrozumieć i wyciągasz wnioski, albo zostajesz idealnym zapisywaczem słów innych ludzi. Niestety w moim zawodzie notatki są nieodzowną częścią pracy i właśnie udało mi się je ograniczyć do minimum. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w pudełku. Samo urządzenie, które waży 72 gramy, metalową płytkę z naklejką, do której urządzenie można przyczepić, taki MagSafe, ale za 5 centów, kabel USB-C, no i oczywiście krótką instrukcję obsługi. W gratisie dostałem etui, które jest wielkie jak torba na lunch. Mogę tam schować 2 HiDocki, kanapkę i jeszcze zostanie miejsce na kawę. Pierwsze wrażenie? Solidne. Przyciski mają satysfakcjonujący klik, obudowa nie trzeszczy. Wbudowany magnes działa i dobrze trzyma urządzenie, na przykład na lodówce. A całość wygląda naprawdę dobrze. Poza AI, o którym więcej za chwilę, to jest tu jeszcze jedna innowacja. Kabelek z dotykowym przyciskiem i diodą. Można przykleić HiDocka z tyłu laptopa i używać kabelka do wyciszania mikrofonu. Jedno dotknięcie, miód. Genialne w swojej prostocie, ale tracisz dostęp do innych, nie mniej ciekawych przycisków. No i najważniejsze pytanie, jak to wszystko działa w praktyce? Lećmy dalej do 3 trybów, które całkowicie zmieniły mój sposób pracy. Pierwsza rzecz, na której oparta była kampania na Kickstarterze. HiDock P1 to pierwszy dyktafon z AI, który wspiera słuchawki Bluetooth. Technologia BlueCatch pozwala jednym przyciskiem połączyć Twoje słuchawki z dyktafonem. Wciskasz przycisk BlueCatch i łączysz słuchawki, no i HiDock staje się wirtualnym mikrofonem i głośnikiem dla komputera. Możesz nagrywać rozmowę na Zoomie, na Teamsach, na Meetsach, bez dodatkowego oprogramowania. Po prostu ustawia się HiDocka jako źródło dźwięku i odbiornik głosu, a on przekazuje to na słuchawki. Na spotkaniach online często widzę ludzi w słuchawkach i to by było dla nich idealne narzędzie. Ale ja kupiłem HiDocka z innego powodu, to tryb Whisper. Przytrzymujesz główny przycisk, światełko zmienia się na pomarańczowe, mówisz co przychodzi Ci do głowy i póki trzymasz wciśnięty przycisk, trwa nagrywanie. Zróbmy test. Od razu pokażę Wam jakość dźwięku z takiego nagrywania. Jeśli oglądasz ten test, byłoby miło, gdybyś dał lajka albo zostawił suba. Teraz sprawdźmy, jak się nagrało. Jeśli oglądasz ten test, byłoby miło, gdybyś dał lajka albo zostawił suba. Już? Dzięki. Całkiem nieźle, nie? Grunt, że transkrypcja jest ok.
To właśnie dla tego trybu kupiłem HiDoka. Jadę samochodem, nagle wpada mi na głowę genialny pomysł na film. Co robię? Sięgam do HiDoka, klik, gadam 30 sekund, klik, gotowe. Żadnego wyciągania telefonu, odblokowywania, szukania aplikacji. Żadnego OK Google, które w połowie przypadków nie działa. Po prostu klikasz i mówisz. Na spacerze tak samo. HiDok w kieszeni, pomysł w głowie, nagrywam. Bez patrzenia, bez telefonu, bez rozpraszania. To tak jak myślenie na głos, tylko że zostaje faktycznie zapisane. Ale wróćmy do nagrywania spotkań. Już powiedziałem, że można je nagrywać przez swoje własne słuchawki i mikrofon, gdy HiDok jest podłączony do komputera kabelkiem. Ale można też po prostu używać go jak dyktafonu. Urządzenie ma 2 mikrofony i zbiera dobrze dźwięk na co najmniej parę metrów. Nagrywałem szkolenia i HiDok leżąc koło mnie nie miał żadnego problemu z nagrywaniem pytań z sali. Dodatkowo w tym trybie używam go również na spotkaniach online. Nie lubię słuchawek, pracuję z zewnętrznym mikrofonem i głośnikami i jest to jedna z dużych zalet home office. Po prostu klikasz przycisk, światełko jest niebieskie, HiDok nagrywa wszystko dookoła. No i tu magia. Rozróżnia różne głosy. W darmowej wersji są oznaczone niestety numerami, ale w płatnej można przypisać konkretne imiona. Nie jest mi to potrzebne, bo AI w notatkach z kontekstu wie kto co powiedział. Umówmy się, no i nikt już nie czyta transkrypcji, chyba że potrzebne są dokładne cytaty. Kolejna funkcja tego urządzenia to VoiceMark. Podczas spotkania ktoś mówi coś kluczowego, klikasz specjalny przycisk. W transkrypcji pojawiają się specjalne znaczniki ważnego momentu. AI i tak wyciągnie wszystkie ważne momenty, ale to daje Ci pewność, że akurat dana sprawa Ci nie umknie. Dodatkowo oznacza się to oczywiście na materiale audio, więc łatwo jest odsłuchać tą kluczową kwestię. Przydatne, gdy transkrypcja zawiedzie, chociaż mi się to jeszcze nie zdarzyło, ale chcemy się cofnąć na przykład do fascynującego fragmentu wykładu, na którym byliśmy. To jak zakładki w książce, tylko automatyczne. Oszczędność czasu ogromna. W oprogramowaniu do HiDoka można przeglądać transkrypcje, przypisywać im tagi, wrzucać je do katalogów oraz oczywiście robić automatyczne podsumowania. Dostępnych jest kilka modeli AI oraz kilkanaście szablonów. W płatnym koncie jest ich więcej, ale zawsze możesz przerzucić transkrypcję do swojego ulubionego modelu AI i pracować dalej na samej transkrypcji. Widziałem już kilka aplikacji, które nagrywają spotkania, robią transkrypcje i opracowują notatki. Uważam, że HiDok absolutnie nie ma się czego wstydzić, nie ustępuje ani na krok takim gigantom jak Fireflies czy Copilot w Teamsie. Ba, uważam, że podsumowania z HiDoka są po prostu lepsze, bardziej obszerne, bardziej trafne, a tworzone przez niego listy zadań po spotkaniach są bardziej kompletne, nawet mimo tego braku imion. No, ale głównym trybem jest połączenie ze słuchawkami przez Bluecatch, a HiDoka z komputerem przez USB-C. HiDok staje się wtedy pośrednikiem, nagrywa dwukierunkowo, to znaczy i mikrofon, i słuchawki. Ma funkcję BNC, czyli odszumianie. Co ważne, usuwa szumy z obu stron rozmowy. Ktoś dzwoni z ulicy? To nie problem. Ty siedzisz w kawiarni? AI stara się odfiltrować szum. I potwierdzam, że to działa. Dla fanów słuchawek na Bluetooth jest to świetna sprawa. Nie wiem, czy istnieje drugie takie urządzenie. Warto też powiedzieć kilka słów o technikaliach. Urządzenie ma 64 GB własnej pamięci i nie można jej rozszerzyć kartami, ale nie sądzę, by ktokolwiek miał taką potrzebę. Wystarczy to na jakieś 1000 godzin nagrania audio. Bateria jest malutka, tylko 600 mAh, natomiast producent twierdzi, że wystarczy na 4 godziny ciągłego nagrywania. Myślę, że to jest wystarczająco. Umówmy się, że spotkania na 8 godzin, nawet w najtwardszym korpo, nikt nie wytrzyma, a czas ładowania do pełna tego urządzenia to jest 2 godziny. A myślę, że do przeżycia. Urządzenie jest lekkie, ale nie aż tak, jak wygląda. Chyba magnes w nim waży najwięcej, bo całość to tylko 72 gramy. Sporo mniej niż telefon. Kolejną funkcję odkryłem przypadkiem po miesiącu. Podwójne kliknięcie w ten okrągły przycisk włącza Replay Mode i można odsłuchać ostatnie nagranie bez podłączania urządzenia do komputera. Genialne do szybkiego sprawdzenia, czy na pewno się nagrało to, co właśnie nagrywałem. A najlepsze, HiDok od premiery ciągle dostaje nowe funkcje. W aplikacji pojawiają się powiadomienia o aktualizacji, klikasz 2 minuty i firmware jest zaktualizowany. To nie jest martwy gadżet, to żywe urządzenie, które się rozwija. Użytkownicy z całego świata zgłaszają pomysły, firma słucha i implementuje. Community Driven Development w praktyce. I dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i aplikacji, która je obsługuje. Dochodzą nowe modele AI, poprawiany jest UX i UI, a aktualizacje są bardzo często. Wyszła nawet aplikacja mobilna, w której dostępne są wszystkie nasze nagrania i transkrypcje z aplikacji HiNote. HiNote integruje się z kalendarzem Google i automatycznie przypisuje nagrania do spotkań. Są tam też dostępne szablony AI do generowania różnych typów podsumowań. Ta integracja z kalendarzem to magia. Jak mam spotkanie o 14:00, nagrywam je HiDokiem, a HiNote automatycznie wie, że to jest spotkanie projektowe z zespołem. Aktualnie trwają testy integracji z większą liczbą kalendarzy i nie mogę się tego doczekać, bo używam kalendarza i prywatnego, i służbowego w Google i bardzo by mi się to przydało w codziennej pracy. Okej, podsumujmy, co do tej pory mamy. Bluecatch łączy słuchawki, tryb Whisper jest do szybkich notatek, tryb Room nagrywa spotkania, a HiNotes to wszystko ogarniają z AI. Brzmi pięknie, prawda? Najważniejsze pytanie, które wypada zadać, to czy faktycznie tego używam.
Odpowiedź jest tylko jedna i jest prawdziwa. Zdecydowanie tak. Ułatwia mi to bardzo pracę. Często uczestniczę w spotkaniach, prowadzę prezentacje i szkolenia. W każdym scenariuszu, jeśli mogę, nagrywam przebieg tych zdarzeń. Spotkania to przypadek oczywisty. Warto wiedzieć, kto, co ma zrobić, jakie były wnioski. Przydatność jest bezdyskusyjna. Ale na spotkaniach zwykle i tak ktoś je prowadzi, notuje i dzieli się notatkami. Jeszcze lepiej mi się to sprawdza na spotkaniach i prezentacjach, które prowadzę ja sam. Wtedy całkowicie skupiam się na jakości tego, co mówię, na wnioskach, odpowiadaniu na pytania i po prostu na byciu obecnym. Skończyło się, poczekajcie, tylko zanotuję. Wiem, że będę miał notatkę z automatu i to jest dla mnie duża ulga, zwłaszcza jak spotkanie jest ważne, rozmawiam na przykład z klientami, prezentując wyniki prac i jednocześnie zbieram uwagi. Nie mam strachu, że coś przeoczę. Nagrywam też szkolenia, które prowadzę. Mam w tym dwa cele. Po pierwsze, mogę uzupełnić materiały szkoleniowe o nowe wątki, które pojawiły się na żywo. I nie dotyczy to tylko pytań od publiczności, ale także nowych faktów, dygresji czy rozwinięć, które się naturalnie pojawiają w czasie szkoleń. Ułatwia mi to znacznie aktualizację materiałów. Kolejne zastosowanie jest jednak znacznie ciekawsze. Transkrypcję możesz wrzucić do czata z AI, możesz nawet dołączyć prezentację, którą robiłeś i poprosić o feedback. AI, jeśli się dobrze go zapyta o ocenę, jest w stanie wytknąć błędy, wskazać obszary do poprawy i zwrócić uwagę na rzeczy, które w czasie szkolenia na żywo możesz przegapić. Dzięki temu jest szansa, że kolejne będzie po prostu lepsze. Często używam transkrypcji i AI do takiej autooceny. Naprawdę dużo się można w ten sposób nauczyć. Kończąc ten wątek, używam też HiDoka do nagrywania pomysłów, które wpadają mi do głowy, bo przecież po to właśnie go kupiłem. Choć nie będę ukrywał, że najwięcej nagranych minut to jednak duże i ciężkie spotkania zawodowe. Brzmi jak urządzenie idealne, prawda? Spokojnie, teraz lista rzeczy, które mnie wkurzają. Przede wszystkim należy pamiętać, że to nie jest studyjny mikrofon i jakość audio jest absolutnie wystarczająca do odsłuchania, ale do podcastu raczej już się nie nada. Chociaż dziś z dźwiękiem można już robić takie cuda i jak ktoś będzie miał umiejętności, to może i coś z tego wyciągnie. Druga sprawa to pokrętło głośności. Kompletna ściema. To ono po prostu nie działa, albo działa tak, że ja nie słyszę różnicy. Na szczęście odsłuchiwanie to opcja w ogóle przeze mnie nie wykorzystywana, więc nie kręcę nim codziennie z nadzieją, że coś się zmieni. Trzeci problem to światełka LED i w ogóle mnogość przycisków. To powoduje chaos. Czasem pali się niebieskie, czasem białe, innym razem zielone lub pomarańczowe, jest też czerwone. Wiem, że można to zapamiętać, ale już lepsze byłyby mini diody oznaczające aktualną funkcję, jak w dronach DJI do sterowania autonomicznego. Czwarty problem to interfejs aplikacji HiNotes. Wygląda jak zaprojektowany w 1998 roku przez praktykanta, który nienawidził ludzi. Da się przyzwyczaić, ale to nie jest piękny interfejs i nie grzeszy też zbytnią użytecznością. Liczę, że to poprawią. Wyzwanie mam też z płatnymi funkcjami. Przypisywanie imion do głosów kosztuje dodatkowe pieniądze, a to by się akurat przydało. Społeczność bardzo na to narzeka, tak samo zresztą jak i na interfejs, więc liczę, że oba te tematy zostaną niedługo poprawione. Krótkie podsumowanie. Używam tego urządzenia regularnie, świetnie się sprawdza na spotkaniach i szkoleniach, automatyczne notatki działają, ale interfejs kuleje i niektóre funkcje są płatne. Ale HiDoc to nie jedyna opcja na rynku. Szybko przejdziemy przez alternatywy, może dla Was będą akurat lepsze. Testowałem na przykład dyktowanie do Worda z transkrypcją, ale umówmy się, to nie działa. Zapis jest bardzo słabej jakości, a do tego wymaga samego Worda. Nie jest to jakaś wybitna metoda pracy i po prostu o tym zapomnijmy. Fajną opcją jest za to aplikacja Fireflies, która potrafi wdzwaniać się na spotkania, robi transkrypcje i podsumowania i ogólnie bardzo polecam to rozwiązanie. Jedyny minus to oczywiście konieczność używania razem z komputerem i ze spotkaniami. Zawsze można ustawić sobie spotkanie samemu razem z Fireflies i do niego pogadać, ale mi nie o to chodziło, potrzebowałem czegoś łatwiejszego i szybszego. Dodatkowo oczywiście abonament Fireflies też kosztuje. Tańszym rozwiązaniem i bardziej uniwersalnym jest aplikacja na telefon o nazwie ASR i zapięty do niej czat GPT razem ze swoim modelem do słuchania, czyli Whisper. Możemy wtedy nagrywać spotkania i siebie, mamy dobrej jakości nagranie i transkrypcję, ale to trochę działanie na piechotę. Można do tego oczywiście dołożyć automatyzację, żeby to trafiło już opracowane do jakiegoś notatnika, na przykład do Notion, ale po pierwsze trzeba umieć, a po drugie nadal wymaga to uruchomienia telefonu, włączenia aplikacji i uruchomienia nagrywania. Jak dla mnie za dużo zabawy i szybko się poddałem. Dużą zaletą HiDoca jest też brak abonamentu. Jeśli nie chcesz dodatkowych opcji i nie przekraczasz limitów użycia, transkrypcje i AI są za darmo. Plan dla posiadaczy urządzenia może nie ma dodatkowych funkcji, ale ma nielimitowane transkrypcje i notatki, a to mi na razie w zupełności wystarcza. HiDoc jest idealny do częstych spotkań online i offline, dla osób mobilnych, dla early adoptersów, czyli gadżeciarzy, którzy chcą być przed innymi. Według danych z Kickstartera w Polsce kupiło to urządzenie mniej niż 243 osoby. Ogólnie polecam go freelancerom, bo w firmach i tak używa się Teamsów albo innych dedykowanych rozwiązań.
Inne narzędzia warto też rozważyć, gdy macie tylko spotkania online. Wtedy Fireflies wydaje się idealne. Gdy masz mały budżet, to użyj tego nieszczęsnego Worda albo aplikacji SR, zwłaszcza jeśli chcesz je umieścić dalej w automatyzację. A jeśli notujesz tylko okazjonalnie, zostań przy aplikacji do notatek, którą masz w telefonie. Ludzkość zawsze próbowała rozszerzyć pamięć. Malowidła w jaskiniach, pismo, druk, komputery. Dopiero teraz z AI przechodzimy od pasywnego przechowywania do aktywnego przetwarzania. HiDoc to taka trochę proteza poznawcza. Tak jak okulary poprawiają wzrok, HiDoc może nam poprawić pamięć. Od malowideł w jaskiniach przez pismo do AI. Zawsze szukaliśmy sposobów na rozszerzenie pamięci. HiDoc to kolejny krok w tej ewolucji. Czas podsumować, czy warto wydać na niego pieniądze. Mój HiDoc kosztował w sumie $94. Złożyła się na to wysyłka za $15 i $79 sam produkt w kategorii Early Birds na Kickstarterze. Jest to najlepsza moja inwestycja w produktywność w tym roku. Dziś widzę na stronie producenta, że kosztuje $169. Sami musicie ocenić, czy jest to tego warte. Daj lajka, jeśli jest to opłacalne, a suba, jeśli jest to o wiele za drogo. Żartuję. Po prostu napisz w komentarzu, co myślisz o tym urządzeniu. Warto zwrócić uwagę na tego typu gadżety, które mają ułatwić nam życie. W świecie, gdzie informacja płynie szybciej niż nasza zdolność do jej przetwarzania, nie musisz być najszybszy. Musisz być najmądrzejszy, a bycie mądrym często oznacza używanie odpowiednich narzędzi. A wy jakie macie doświadczenia z notowaniem? Dajcie znać w komentarzach. Aha. Ważna informacja. Zawsze informuj o nagrywaniu. Ja mówię zwykle, że nagrywam dla własnych notatek i że mogę się podzielić transkrypcją. Zwykle nikt nie ma problemu. Jeszcze jedna informacja odnośnie Kickstartera. Raczej omijam takie projekty, za dużo obietnic bez pokrycia. Ale HiDoc był inny z jednego prostego powodu. Ta sama firma już wcześniej dostarczyła urządzenie HiDoc H1 też na Kickstarterze. Była to pierwsza biurkowa nagrywarka AI. To nie jest startup w garażu, to firma, która wie co robi i nadal w zasadzie to udowodniają. Ostatnio wypuścili HiDoc P1 Mini do nagrywania rozmów przez słuchawki Bluetooth, ale współpracujące z telefonem. Jeśli ktoś szuka czegoś takiego, warto do nich zajrzeć. I jeszcze jedna rzecz. Podobnych urządzeń zaczyna pojawiać się coraz więcej, czy to na chińskich platformach, czy na Kickstarterze właśnie. Jeżeli macie skłonność do ryzyka, może warto poszukać czegoś nieco nowszego, tańszego albo z innymi funkcjami. Ale jeśli się okaże, że to scam, czyli oszustwo, to pamiętajcie, że pokazywałem sprawdzoną już opcję. Jeśli praktyczne zastosowania AI to dla Ciebie obszar, w którym czujesz się niepewnie, to obejrzyj mój pierwszy film o błędach z AI, które mogą kosztować Cię nawet utratę pracy. A jeśli jesteś gadżeciarzem, jak ja, to zapraszam do odkrycia swojego zakupowego archetypu. Czy kupujesz jak Sherlock Holmes, a może jak Sheldon Cooper? Nagrywanie testował dla Was Maciek Dzierżek, a to było wydanie zbiorcze. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.